czajnikowy.pl. Dobra herbata. Bai Mudan, czyli Pai Mutan, czyli biała piwonia, to herbata biała, jedna z bardziej popularnych na świecie, z bardziej znanych i takich, których smak może każdy herbaciarz zna, a nawet nie herbaciarz, ponieważ można spotkać również mieszanki aromatyzowane bazujące na tej herbacie. Krótko mówiąc, jest to taka flagowa herbata biała. Powiedzieć trzeba, że sama biała herbata to herbata produkowana dość leniwie, właściwie niewiele się tutaj robi. Zachodzi spontaniczna oksydacja, którą przerywa się, a właściwie bardzo spowalnia poprzez odparowanie z liścia wody. Krótko mówiąc, liście zbieramy i suszymy i prawie nic więcej się z nimi nie robi. Sam ten proces suszenia musi być odpowiednio przeprowadzony po to, żeby herbata miała swój charakterystyczny wygląd i smak. Bai Mutan to jest herbata, którą produkuje się z troszeczkę starszych, bardziej rozwiniętych listków, więc jest nieco tańsza niż najbardziej szlachetny Yinzhen, który robiony jest z samych ponczusiów. Biała herbata, no niektórzy chcieliby ją datować już w dynastii Song, jej początek, aczkolwiek tam pojawia się jedynie zapisek na temat herbaty o bardzo białych liściach, bardzo, no właśnie, nie wiadomo czy puchatych, czy po prostu jasnych liściach, bo nazwa białej herbaty wiąże się z białym, srebrzystym puszkiem pokrywającym pączki liściowe i najmłodsze liście. Tymczasem cesarz z tamtej dynastii, wielki miłośnik herbaty, Hui Shon, który opisał właśnie herbatę o białych listkach, mógł równie dobrze pisać o herbacie o wyjątkowo bladych liściach lub właśnie o pokrytych białym puszkiem. Tak czy inaczej, nie pisał na pewno o herbacie przetwarzanej i obrabianej w ten sposób, jaki znamy dzisiaj. Ta metoda powstała dopiero pod koniec XVII wieku, a tak naprawdę rozwinęła się właściwie w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to wyhodowano nowe kultywary specjalnie do herbaty białej. No i wielki boom zaczął się, może z dekadę temu. Produkcja białej herbaty skupia się w całości w prowincji Fujian, z której pochodzi, a zwłaszcza w dwóch regionach, w dwóch takich ośrodkach produkcyjnych, które może nie do końca ze sobą konkurują, ale jednak dają herbatę troszeczkę różniącą się charakterem od siebie i jest to herbata Sfuding, ta bardziej znana, bardziej powszechna. Produkcja herbaty białej polega na zebraniu młodych liści, które oczywiście nie tylko zbiera się wczesną wiosną raz w roku, można to powtórzyć, aczkolwiek produkcja jest mała, bo zbieramy najmłodsze listeczki, kiedy tylko się nawet nie otworzą. Stąd też nie jest zbyt dużo tej herbaty. Same pączki to Yinzhen. Druga klasa, gdzie mamy pączek i już rozwinięty z tego pączka listek lub dwa, to Bai Mutan, czyli zbiór w stylu Mutan. Następny Gongmei, gdzie jest jeszcze więcej liści. No i ostatecznie mamy Shoumei, czyli herbatę białą właściwie już bez tych pączusiów puchatych, jedynie z liśćmi. Należy taką herbatę po prostu wysuszyć. Wysuszenie herbaty sprawia, że zachodzi oksydacja, czyli zmienia się charakter herbaty, zmienia się jej smak, ona się robi bardziej krągła, wytraca te roślinne nuty w swoim smaku, no i dzięki temu możemy się cieszyć nowym rodzajem herbaty, przy czym cały diabeł tkwi w tych szczegółach właśnie związanych z suszeniem herbaty, bo to nie jest tak, że po prostu ją podgrzewamy i suszymy. Woda odparowuje zbyt szybko, a to dzięki wodzie zachodzi również utlenianie, więc musimy pozostawić te liście odpowiednio wilgotne po to, żeby utleniały się w odpowiednim stopniu i tempie. Suszenie odbywa się przy dość niskiej temperaturze, trwa bardzo długo, no i tradycyjnie potrzebny jest do tego mistrz herbaciany, który jest w stanie to wszystko ocenić i określić. Najlepsze herbaty powinny złapać słońce, czyli być wystawione też trochę na słońce. Kiedyś chyba o tym wspominaliśmy, ale promieniowanie UV również zmienia nieco chemizm liścia herbacianego, więc nie jest to tylko taka fanaberia. Takie szlachetniejsze i bardziej tradycyjnie robione herbaty były również suszone na ogniu z drewna, czy tam węgla drzewnego, ale teraz się już tego zupełnie nie robi i nie praktykuje, więc takiej herbaty raczej się nie dostanie. No i w ten sposób uzyskujemy liście Bai Mutana, które są
no wyglądają trochę tak śmieciowato. Są tu i patyczki, i połamane liście, trochę zoksydowane, trochę nie, trochę puchate, są te pączuszki. To tak ma wyglądać. Pamiętajcie, że to nie jest jakiejś niskiej jakości, wręcz przeciwnie, wysokiej jakości, pyszna herbata. Bai Mudan nie jest herbatą, która jest zupełnie zatrzymana, jeżeli chodzi o oksydację, a to znaczy, że może być sezonowana, ponieważ oksydacja przez odparowanie wody jest spowolniona do tego stopnia, że jest prawie niezauważalna, ale jednak zachodzi. To też takiego Bai Mudana po przygotowaniu, po zrobieniu tej herbaty należy jeszcze zostawić, żeby sobie poleżał rok, żeby wytracił resztę tej roślinnej, trawiastej nuty, żeby miał już smak taki, jak wszyscy cenią. No i można sezonować dalej. Chińskie przysłowie mówi, że roczna herbata to herbata, 3-letnia herbata to lekarstwo, zaś 7-letnia herbata to skarb. Stąd jest też powszechne prasowanie herbaty Bai Mudan albo innych białych herbat w formę ciasteczek przypominających puery. No i takie ciasteczka mogą być sezonowane. Niestety ostatnio troszkę głośno się zrobiło o tym, że większość takich herbat jest niestety fałszywa, ponieważ no, zrobił się na nie bardzo duży boom i Chińczycy celowo postarzają herbatę białą, Bai Mudana, tak jak postarza się puera. Utrzymuje się to w pryzmie i pakuje tak, żeby wyglądało na 10-letni skarb, a tymczasem jest to dość młoda herbata. No i trudno właściwie teraz to rozpoznać i trudno kupić porządną, sezonowaną herbatę, stąd polecamy sezonować samemu. Można sobie kupić dość świeżą herbatę sprasowaną w ciastko i zostawić ją na przykład 10 lat. Bai Mudan i biała herbata w ogóle to jedna z tych, które można sezonować. Jest to jedna z moich ulubionych herbat. Co więcej, niewykluczone, że zajmuję się tym, czym się zajmuję właśnie dzięki Bai Mudanowi, ponieważ jest to chyba pierwsza herbata czysta, którą tak naprawdę się zachwyciłem, kiedy odkryłem w ogóle szeroki świat herbat. Wyśmienita, bardzo orzeźwiająca, ale zupełnie nieroślinna. Bai Mudan musi wytracić aromat świeżego liścia. Pozostaje trochę kwiatowości, trochę gdzieś tam takiego masełka, ciasteczek, można się doszukać wanilii, może odrobinki gdzieś cynamonu, dojrzałych owoców. Zależy od herbaty. Jak parzyć Bai Mudana? Oczywiście możemy parzyć wschodnim stylem i zachodnim stylem. Jeżeli parzymy po europejsku, no to używamy około 2 gramów na każde 120 ml wody. Oczywiście parzymy niemalże wrzątkiem, czyli no, staramy się nie parzyć liści, aczkolwiek nie musimy jakoś szczególnie studzić tej wody. 90 stopni w górę to będzie właściwa temperatura. No i parzymy około 2-3 minut. Możemy zaparzyć raz jeszcze. Jeżeli parzymy w stylu gongfu, czyli tak no, wschodnio, to wtedy używamy 3-krotności suszu. Na taki gajwan około 120 ml, 6 gramów to jest odpowiednia ilość. Parzymy około 15 sekund. Przy kolejnych parzeniach dodajemy następne 15 sekund i delektujemy się wyśmienitą herbatą. A jak rozpoznać tę wyśmienitą herbatę? Otóż no, Bai Mudana nie jest tak trudno rozpoznać. Musimy zwrócić uwagę, żeby oczywiście były tam obecne pączki liściowe, które są pokryte puszkiem, aby liście również były trochę pokryte puszkiem. Muszą być obecne te pączki, no bo generalnie możemy kupić niższej jakości herbatę, gdzie jest tego mniej. One są wtedy cieniutkie, jest ich bardzo mało, a liście są zbyt wysoko utlenione, wtedy są za ciemne. Pamiętajmy jednak, że pięknie prezentujące się herbaty, które mają bardzo dużo zielonych liści, wręcz całe są zielone, to również nie jest dobra cecha Bai Mudana, on musi przejść jednak utlenienie, żeby smakować tak jak powinien. Stąd unikamy Bai Mudana zbyt zielonego, unikamy Bai Mudana zbyt czarnego, ciemnego, unikamy takiego, który ma za mało pączków, ma je za chude i trzeba ich szukać w suszu. No i może niekoniecznie unikajmy, ale zwróćmy też uwagę na to, że oryginalnie ta herbata pochodzi z Chin, pochodzi z Fujian, z Fuding albo z Zhenghe, więc generalnie stamtąd są najlepsze, ale właściwie każdy, kto produkuje herbatę, może ją obrobić w tym stylu, stąd styl Mudan możemy spotkać z Nepalu, z Afryki, no i właściwie każdych warto skosztować, nad każdym warto się pochylić, ale pamiętajmy, że prawdziwy jest tylko jeden.
wyśmienity. Ciekaw jestem, czy Wy lubicie bajmudana, czy może inaczej go parzycie, czy chcielibyście jakoś rozwinąć ten wątek. Piszcie do nas i pijmy bajmudana i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl